Na razie sama dymuwa. Co to jest? Co to za konstrukcja? Panie, coś pan zrobił. Vigo Service TV, dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, na ostatnim moim filmie pokazywałem Państwu, jaką zabawkę sobie sprawiłem, co sobie kupiłem, a mianowicie chodzi o migomat. Potocznie nazywamy to migomatem, konkretnie chodzi tutaj o Miga, firma Ideal. Bardzo optymistycznie i bardzo fajnie wyrażaliście się na temat tej spawarki. W związku z tym jestem zadowolony i jakby przeświadczony, że zrobiłem dobry zakup. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za te komentarze. Zgłosiły się do mnie osoby, to znaczy komentarze zamieściły osoby, które widzę, że bardzo się znają i są dobre w tym temacie. Także bardzo dziękuję. Pojawiły się też osoby, które prowadzą swoje kanały, także bardzo dziękuję, pozdrawiam i dziękuję tak ogólnie wszystkim za to, że zechcieliście poświęcić swój czas, że obejrzeliście film, a następnie zamieściliście komentarz. Bardzo dziękuję. A ja Wam dzisiaj powiem, że koniec zabawy z tymi odpadami metalowymi, które sobie gdzieś na boku spawam. To mi nie daje satysfakcji. Trzeba po prostu wykorzystać i wypróbować tego mojego Miga już w konkretnej robocie. I na dzisiejszym filmie pokażę Państwu, jak zrobić taki malutki, ogrodowy piec rakietowy. Niby piec rakietowy, temat znany, ale ten piec rakietowy będzie troszeczkę inny niż wszystkie piece. Będzie miał tą samą zasadę działania, ale będzie wyglądał troszeczkę inaczej. Zapraszam na film, pozdrawiam serdecznie i jedziemy z tematem. No ale zanim zaczniemy spawać moją nową zabawką, moim nowym migiem, musimy przygotować materiał, a mianowicie pociąć i oczyścić. Piecyk będzie zbudowany na takiej podstawie, oczywiście też podstawa zdobyta na złomie. Potniemy, oczyścimy materiał i zaczniemy składać konstrukcję w całość. Bierzemy się za robotę. Nie ma co za długo opowiadać, tylko trzeba działać. Oczywiście czekam na Państwa komentarze. Jestem ciekawy, czy macie doświadczenia, jeżeli chodzi o piec rakietowy. No i przechodzimy szybko do tematu. Tak jak widzicie, jest tu oznaczenie 100 na 100 na 4. Dwa kawałki zdobyte na złomie. Ta część to będzie część kominowa, dokładnie 59 cm długości. Z tych dwóch części, z tej części zrobimy dwa odcinki. Jeden odcinek będzie miał powiedzmy 23 cm. To będzie odcinek, na którym będę ustawiał tą część kominową, a ten odcinek, który odetniemy, będzie przylegał do, tutaj będzie przyspawany w tym miejscu. I oczywiście musi być zamknięcie z przodu zrobione, ale ta część, ten otwór nie będzie zaślepiony. W tym otworze zrobię wyciągany popielnik, ale popielnik będzie miał jeszcze coś takiego, będzie miał sztucznie zrobione zawirowanie. Dlatego, że będę chciał spaliny i ten ogień już wprowadzić w ruch okrężny, bo często widzę na Waszych filmikach, albo często widzę w internecie, jak budujecie piece rakietowe, że spaliny idą i następnie uderzają w tą tylnią ściankę i część rozchodzi się w tą stronę, część rozchodzi się w tą stronę. To jest zakłócenie tego całego przebiegu i tak jak nie jestem przekonany o tym, że wir musi się kręcić w prawą stronę, bo bardzo wiele osób wypowiada się, że idzie w ten sposób, na naszej półkuli idzie w ten sposób wir w kominie. Nie jestem przekonany, bo robiłem już doświadczenia i płomień nieraz bez takiego wymuszenia znajdował sobie drogę albo w tą stronę, albo w tą stronę. Ale zrobimy tak, jak mówi, jak niektórzy teoretycy twierdzą, zrobimy zawirowanie w tą stronę i to zawirowanie będzie właśnie w popielniku.
no to mamy zarys naszego piecyka rakietowego. Już Wam pokazuję. Podajnik, podnośnik tak zwany, czyli rura spalinowa. I tak to będzie wyglądało. I jeszcze i tu będziemy wkładać te kawałki drewna. Czy podoba Wam się ta konstrukcja? Oczywiście podstawa. Co do tej podstawy nie jestem za bardzo przekonany, może jednak zrobię inną, ale mniej więcej tak będzie wyglądał piecyk. Tu będzie popielnik, tą stroną będzie się wyciągało popiół i tu będzie zamontowana ta blacha, która będzie już nam kierowała spaliny w prawą stronę w podnośniku. Ok, czyli spawanko. Niestety dużo przede mną jeszcze ćwiczeń, prób, dlatego że spawy nie wychodzą tak, jakbym chciał, żeby wychodziły, niestety. Migomat niestety nie spawa sam, trzeba jednak prowadzić rękę, a z tym prowadzeniem ręki nie ma jeszcze wystarczającej wprawy. Ale poskładałem już ten główny korpus mojego ogrodowego pieca rakietowego. Tak jak widzicie, tutaj jest załadunek do paleniska, czyli podajnik można powiedzieć. Tu mamy podnośnik, czyli wir, który się wytworzy, ogień, który tutaj będzie się palił, przejdzie potem w wir i będzie wychodził do góry. Co teraz muszę zrobić? Muszę zrobić popielnik i popielnik zrobię z tych kawałków starej blachy, oczywiście znalezionej na złomie. Popielnik będzie z tej strony, będzie oczywiście wysuwany. No i potem pokażę Wam, co będziemy robić dalej.
No dobrze. 4 godzinki pracy i piecyk jest. Czy już skończony w 100%? Nie, jeszcze kupa roboty, ale to nic. W dzisiejszym odcinku właściwie to jest wszystko, co chciałem Państwu pokazać, co chciałem Wam pokazać. Mamy piec rakietowy, troszeczkę inny niż wszystkie, czyli mamy z tą rurą, która równolegle przylega do rury spalinowej. Tu ten podajnik. Myślę, że ta konstrukcja się sprawdzi. Zobaczymy zresztą. Ale ja już nie mogę się doczekać. Chcę odpalić, chcę zobaczyć, czy wszystko funkcjonuje, czy sprawdza się ten podajnik, zobaczcie, z wymuszonym kierunkiem spalin. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Zrobiłem taki palnik, nie palnik, tylko taką nadstawkę na rurę spalinową, żeby można było spokojnie położyć garnek, patelnię i tak dalej. Dlaczego to jest wymienne? No, to się okaże może w następnym odcinku. A dzisiaj chcę przystąpić do palenia. Chcę odpalić ten piecyk i chcę zobaczyć, jak on funkcjonuje. Tu oczywiście muszą być jeszcze zrobione zamknięcia, ale to też w następnym odcinku. A w tej chwili szykuję się, może pójdę po czajnik i może zagotujemy wodę. No to odpalamy piec rakietowy. Pierwsze odpalenie, bardzo ważne. Czy będzie dymił? Na początku oczywiście, że będzie dymił. Nie ma co mieć, nie można mieć złudzeń, że piece rakietowe w ogóle nie dymią. Na początku będzie dymił. Musi się oczywiście trochę rozbujać, ale zacznie zaraz huczeć. No pal się malutki, pal. Zgasło. Pierwsze koty za płoty. Na razie sama dymowa. Co to jest? Co to za konstrukcja? Panie, coś pan zrobił. Kiepska sprawa. Każdy piec jest inny. Każdego pieca trzeba się nauczyć. Ale ten działa. Ten działa, pali się w nim ładnie. Trzeba się go nauczyć i zobaczyć, jak rozwiązać system domykania tego wszystkiego. Ale działa. Pokażę wam. O kurde. Nie wiem, czy to widać. Nie chcę, żeby mi się telefon spalił. Idzie ostro. Mój warsztatowy czajnik, także przepraszam, że taki brudny, ale kto by dbał o czajnik warsztatowy?
To domknięcie będzie musiało być szczelne. Nieźle idzie. Dobra, to zalewamy kawusie. Pierwsza kawka na moim piecu rakietowym. Ale pięknie idzie. No to pierwszą kawkę zrobioną na moim piecu rakietowym mam już za sobą. Nie wiem, czy czasem nie pójdę zaraz po patelnię i nie zrobię sobie jakiegoś obiadku na szybko, bo naprawdę maszyna działa perfekcyjnie. Czyli to jest istotne doświadczenie, które wskazuje na to, że warto będzie zrobić go porządnie do końca. Napiszcie, co myślicie, czy Wam się podoba ta konstrukcja. Ja jestem zadowolony. Niesamowicie zadowolony. Pozdrawiam serdecznie z Poznania. Poproszę o komentarze, bo jestem ciekaw waszych reakcji na ten piecyk rakietowy. No i co? I do następnego razu. Pokażę Wam na następnym filmie, jak już jest gotowy, jak jest skończony. A dlaczego warto będzie ten film zobaczyć? Bo będą tutaj dodatkowe kanały dostarczające powietrze do komory przede wszystkim spalania, a następnie będzie kanał dostarczający powietrze do tego podajnika. No to co? To dzisiaj już wszystko. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam z Poznania.